Już wkrótce zaprosimy Was na czarną plażę i pod czarny wodospad. Dowiemy się, dlaczego trolle zamieniono w skały i dlaczego Justin Bieber ma tu swój kanion. No i dotkniemy tego lodowca, który pod nami. Na dalekiej północy nic nie wygląda jak to, co dotychczas widziałeś. W krainie żywiołów, gdzie natura wita nas ze swoim najdzikszym obliczem, odkryjmy niezwykłe piękno Islandii. Tu rzeczywistość przenika się z fantazją. Zapominamy o codzienności. Przed nami tysiące kilometrów do odkrycia. Ląd, który rozpalają wulkany i mrożą lodowce. Potężne wodospady nieustannie żłobią twarde skały. Ciepło ziemi można poczuć na własnej skórze. Dotknijmy wulkanu, przekroczmy koło podbiegunowe. Wyruszmy na wyprawę, gdzie droga będzie celem, a każdy postój magicznym przystankiem. Odkryjcie to piękno razem z nami. Islandia. Kraina żywiołów. Część 4. Południe. Przed nami kolejna część naszej wyprawy. To podróż campervanem wokół Islandii. W poprzednim odcinku odwiedziliśmy najciekawsze miejsca południowo-zachodniego regionu Islandii. W tej części zawitamy w najbardziej atrakcyjne punkty południowego krańca wyspy. Tę część rozpoczynamy od wizyty na kempingu w miejscowości Vik. Camping jest bardzo ciekawie zlokalizowany. Z jednej strony wśród wzgórz, a z drugiej niedaleko do plaży. Obsługa i infrastruktura na wysokim poziomie. Możemy polecić. Jesteśmy nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego. Vik jest najbardziej wysuniętym na południe miastem na głównej wyspie Islandii. Leży niecałe 200 km od Reykjaviku. Vik to nieduża miejscowość licząca niecałe 400 mieszkańców. Jest pięknie położona wśród wzgórz, lodowców i oceanicznych klifów. Często można tu zaobserwować charakterystyczną mgłę snującą się od Atlantyku wzdłuż wzniesień, często okrywającą całe miasto. Vik daje odwiedzającym nie tylko przerwę w wyprawach, start w kolejne miejsca, ale też przepiękne widoki. Już tu, w samym centrum miasteczka, można wybrać się na jedną z charakterystycznych dla Islandii czarnych plaż. Jednak ta najsłynniejsza czarna plaża znajduje się w sąsiedztwie miasteczka Vik. Bo najpopularniejsza czarna plaża na Islandii to Reynisfjara. Czarny wulkaniczny piasek oblewany falami Atlantyku ciągnie się tu kilometrami. Z jednej strony w kierunku cypla Dyrhólaey, który pokazywaliśmy Wam w poprzedniej części naszej wyprawy. Z drugiej strony w kierunku miejscowości Vik. To, co wyróżnia tę plażę spośród innych, to piękne bazaltowe kolumny. Wzdłuż klifów jest kilka wgłębień. Największe z nich to jaskinia Halsanesfhellir. Wygląda niczym wyrzeźbiona przez artystę. Powstanie tych sześciobocznych kolumn jest efektem schładzania się płynącej lawy, która stygnąc pękała, co w efekcie prowadziło do powstania grup kolumn. Charakterystyczne dla plaży Reynisfjara są także samotne skały stojące w oceanie Reynisdrangar. Legenda mówi, że są to zaklęte w skałę trolle, które nie zdążyły dotrzeć do brzegu, zanim nastał świt.
Trudno powiedzieć, czy ożywają nocą. Na szczęście my odwiedzamy Reynisfjarę, kiedy na Islandii jest dzień polarny i nie ma nocy. Zupełnie poważnym zagrożeniem na plaży Reynisfjara jest ocean. Widok fal jest wręcz magnetyczny, ale trzeba być niezwykle ostrożnym. Całe południowe wybrzeże jest wystawione na otwarty Atlantyk, a niektórzy podkreślają, że pierwszy stały ląd wprost na południe to Antarktyda, czyli tak naprawdę biegun południowy. Niczym nieograniczane fale oceaniczne są tu wyjątkowo nieobliczalne i niebezpieczne. Doszło tu już do wielu wypadków, gdyż fale przychodzą znienacka i rozlewają się z olbrzymią siłą. Zachowując jednak odpowiednią ostrożność, można napawać się urokliwymi widokami i podziwiać słynne czarne wybrzeże Islandii. W dalszych częściach wyprawy pokażemy Wam, że na Islandii można znaleźć także typowe plaże ze złotym piaskiem. Przy okazji podróży kolejną z licznych tras, które przejechaliśmy, warto wspomnieć o mostach. Na drogach poza miastami to prawie norma, że na mostach jest tylko jeden pas ruchu. Mieszczą się tu jedynie auta jadące w tym samym kierunku. Oczywiście informują o tym wcześniej znaki, ale jedyną zasadą, kto ma wjechać pierwszy na most, jest ta, kto zdąży pierwszy. Warto zbliżać się do każdej przeprawy dość wolno i trzeba ocenić już z daleka, czy nadjeżdżający z naprzeciwka kierowca jest z typu tych kulturalnych i uprzejmych, czy tych pędzących za wszelką cenę do przodu. Częstym elementem pejzażu Islandii są kaniony. W południowej części Islandii znajduje się popularny wśród turystów kanion Fjaðrárgljúfur. Kiedy po ostatnim zlodowaceniu 10 000 lat temu leżący tu lodowiec cofnął się w górę doliny nad dzisiejszym kanionem i stworzył tam jezioro, woda z tego zbiornika niosła odłamki skalne, a płynąc w stronę oceanu łatwo rzeźbiła w wulkanicznych skałach dzisiejszy kanion. Kanion Fjaðrárgljúfur ma 2 km długości, a ściany o wysokości 100 metrów. Nigdyś nie był tak często odwiedzany przez turystów. Stało się tak jednak za sprawą wokalisty Justina Biebera, który nakręcił tu jeden ze swoich teledysków w 2015 roku. Ludzie zainteresowali się tym miejscem do tego stopnia, że kanion otrzymał nazwę Justina Biebera. Pewnie też dlatego, że jego oryginalna nazwa nie jest najłatwiejsza do wymówienia, a kanion Justina Biebera zapamięta każdy. Nazwa nakręciła sprzedaż wycieczek w to miejsce do tego stopnia, że napór turystów spowodował spore szkody w przyrodzie kanionu. Ostatecznie wnętrze zostało zamknięte dla odwiedzających w 2019 roku i teraz można podziwiać ten cud natury z chodników i platform widokowych. Jak wiadomo, Islandia określana jest krajem ognia i lodu. Wyspę przez wieki kształtowały zarówno wulkany, jak i lodowce. Lodowce stanowią 10% powierzchni całej wyspy. To olbrzymie formacje lodu, które tworzą się na lądzie, kiedy śnieg pozostaje na tyle długo, że kompresowany jest w gęsty lód.
Lodowce są olbrzymimi tworami, ale mają tę właściwość, że mogą zmieniać swoje położenie i przesuwać się po lądzie. Największym lodowcem na Islandii jest Vatnajökull. Ma powierzchnię ponad 7000 km², co czyni go także drugim największym lodowcem w Europie. Najlepszym sposobem obejrzenia lodowców jest zbliżenie się do jednego z wielu jęzorów lodowcowych. Oto Svinafellsjökull, jeden z południowych wypustów Vatnajökull. Tu najlepiej widać proces przesuwania się lodowca. Topnienie jęzora lodowcowego równoważone jest przez dopływ lodu z górnej części. Wtedy czoło ma położenie w miarę stałe. Kiedy straty lodu przewyższają dopływ nowych mas, następuje cofanie czoła. Jeśli ilość lodu przyrasta, czoło lodowca przesuwa się do przodu. Islandzkie lodowce zmniejszają swoją objętość regularnie od 1995 roku. Jęzory lodowcowe potrafią cofnąć się w ciągu roku nawet o kilkaset metrów. Charakterystyczne czarne żyłki w białym lodzie to efekt nakładania się warstw naprzemiennie lodu i pyłu wulkanicznego. W zwartej bryle lodowca są one poziome. Przy ruchu lodowca i odrywaniu się kolejnych części struktura wygląda już jak gęsta sieć. Pora sprawdzić, jaki w dotyku jest lodowiec. Przemierzenie lodowych szczelin nie jest wcale łatwe. Po wędrówce przybyło nieco mgły nad lodowcem. Doszliśmy do wniosku, że nie jest wcale tak łatwo chodzić po lodowcu, zwłaszcza jeśli nie jest się przygotowanym, tak jak my. No ale dotarliśmy do miejsca, gdzie jest jakiś lód, taki w miarę biały, choć on tutaj z przodu, ten lodowiec, wcale nie jest tak biały, bardziej błotnisty. No i dokonamy tego pierwszego dotknięcia lodowca. No to uwaga, jest! Pierwsze dotknięcie lodowca za nami. No i co? Co czujesz? Jest zaskakująco zimny. No ale taki zimny może być tylko lodowiec. Całkiem nieopodal wybieramy się obejrzeć kolejny lodowcowy jęzor, położony już na o wiele rozleglejszym terenie. To Skaftafellsjökull. Także jest wypustem wielkiego lodowca Vatnajökull. Z lodowca wypływa większość większych rzek na wyspie. Pod kopułą Vatnajökull skrywają się jedne z najbardziej aktywnych wulkanów Islandii. Vatnajökull ma formę czapy lodowej, która zajmuje prawie 8% powierzchni Islandii. Średnia grubość tego lodowca to 500 metrów, a maksymalna to 950 metrów. Vatnajökull wznosi się na ponad 2000 metrów nad poziomem morza, a jego najwyższy punkt, Hvannadalshnúkur, to najwyższy szczyt Islandii o wysokości 2110 metrów. Jęzor lodowcowy Skaftafellsjökull otacza nieziemskie pustkowie. Po jeziorze lodowcowym pływają oderwane kawałki lodu. Jeszcze bliżej czoła płynie rwąca rzeka. Woda, piasek, kamienie to jedyne, co jest w stanie tu istnieć. W okresie szybkiego topnienia lodowca przechodzą przez to miejsce olbrzymie powodzie lodowcowe, które mają wręcz niszczycielski charakter. Pozostajemy wciąż na terenie Parku Narodowego Vatnajökull. Oprócz głównego lodowca, wulkanów czy jęzorów lodowcowych, tu także utworzyły się wodospady. Jeden z nich jest najsłynniejszy, to Svartifoss. Zasilają go wody z lodowca Skaftafellsjökull, który podziwialiśmy przed momentem. Svartifoss nie imponuje może rekordami liczbowymi, ma zaledwie 20 metrów wysokości. Sławę zawdzięcza otaczającym go sześciokątnym bazaltowym kolumnom. Część z nich leży także rozbita u jego podstawy. Ta forma zastygłej lawy występuje w wielu miejscach na Islandii. Bazaltowe kolumny są inspiracją dla wielu artystów i architektów.
Najsłynniejszym przykładem tej inspiracji jest kościół Hallgrímskirkja w Reykjaviku, który pokazywaliśmy w pierwszej części naszej serii. Sześcioboczne słupy wyglądają tu niczym rzeźba, tworząc tło strugi wody. Przypominają piszczałki kościelnych organów. Ich czarny kolor zdecydował o nazwie. Svartifos w tłumaczeniu oznacza czarny wodospad. Dotarcie do wodospadu wymaga pewnej wędrówki, ale latem to sama przyjemność. Pomimo że jesteśmy tak blisko olbrzymiego lodowca, jest ciepło, pogodnie, słychać śpiew ptaków. Otacza nas soczysta zieleń, a w oddali lśnią lodowe szczyty. Czy ktoś uwierzy, że jest już po północy? Tak właśnie wygląda dzień polarny na Islandii. W tak wyjątkowym miejscu zatrzymujemy się na nocleg. Kamping usytuowany u podnóża lodowca jest idealny. Nawet nie wiecie, jaką przed chwilą miałem przyjemność. Prysznic. Wykąpałem się pod prysznicem, w którym była regulowana woda. Była gorąca woda, nielimitowana woda. Leciała z góry z silnym strumieniem. Nie czekałem na ten prysznic, nikt mi nie pukał. No nie da się tego opisać. Niebo. My tu jeszcze trochę posiedzimy, bo aż trudno oderwać wzrok. Ale już teraz zapraszamy Was na kolejną porcję przygód. W następnym odcinku wypłyniemy amfibią na lagunę lodowcową, poszukamy diamentów na plaży i sprawdzimy, jak smakuje lodowiec.